Loviu to jeden z najlepszych w Polsce graczy Speeda, który zasłużenie znalazł się w top 10 tegorocznego głosowania. Odkąd pamiętam, jego speed zawsze można było porównywać do topki nawet w skali światowej, niestety brakowało mu aima, aby się tam znaleźć. W 2022 roku zaczął puszować limity jak nigdy wcześniej, zaliczając solidny progres, co udowodnił skorami takimi jak 3 misje na Sky Arrow czy A-rank na Save Me z Dyfę. Nie mogę doczekać się jego skorów w 2023. Tym bardziej, że wciąż aktywnie grinduje, co w naszym kraju bywa rzadkością. Myślisz, że Grubson był na szczycie góry? No to się właśnie z niej spierdolił. Patrz na Wiktora. W 2022 roku Wiktor wzniósł swoją stalinę oraz flowem na zupełnie nowe wyżyny pojebania, przez co udało mu się po raz pierwszy wskoczyć do pierwszej dziesiątki polskich graczy według społeczności. Zdecydowana większość jego top playów została postawiona w tym właśnie roku, co przełożyło się na FC na mapach takich jak chociażby Wheel of Llama oraz Skinflip. Jednak stamina nie jest jego jedynym atutem. Postawił on również FC na takich mapach jak Tetra Structural Mines i Painters of the Tempest, gdzie pokazał on, że consistency też nie jest dla niego straszna. Wszystkie wcześniej wymienione playe wymiękają jednak przy skorach, które postawił on na Freedom Dive, gdzie najpierw był on o krok od postawienia pierwszego SS na świecie, żeby chwilę później zrobić FC z tylko 7 setkami, a następnie walnąć tylko 2 misy z Hardrockiem. Sam Wiktor twierdzi jednak, że zamierza on poprawić swój wynik, więc pozostaje nam tylko czekać na pierwsze SS na świecie. Z progresem, jaki zaprezentował nam Wiktor w tym roku, mogę powiedzieć wam jedno. Albo chuj, nie powiem, sami się przekonacie. (23) w poprzednim głosowaniu. W tym roku wbił się aż na 8 miejsce. BMG to super gracz WOS-u. Tako się dostał do składu i grał na OWC. Super się spisał i Epson nawet Hidden 2. Po OWC zaczął grać na tablecie i miesiąc później przestał grać WOS-u. Jednak mimo małego playcountu i minimalnego effortu WOS-u, BMG-owski pokazał konkurencji, że potrafi rozjebać polską scenę swoim niesamowitym aimem. Oczywiście, bardzo dobrze również umie grać Hidena na niskim approach rate. O jego klikaniu nie będę wspominał. Potencjał BMG jest nieograniczony i z niecierpliwością czekam na jego wyśmienity performance w 2023 roku. Bartek, King of the Hill. Niesamowity gracz, zerowa motywacja. Pomimo tego, że praktycznie nic nie grał w tym roku, to i tak udało mu się zająć 6. miejsce na Charlie's Perfect Math Class oraz niesamowite 4. miejsce na OWC, gdzie był w większości kierowany przez Maliszewskiego. Dla Bartka nie ma już nadziei, uwzględniając, że w tym roku zrobił tylko playa na mapach Minimashita Evolved, Air Raid from the Underground i The Wind Blows.
Jednakże musimy liczyć, że rzeczywiście będzie grał więcej w osu zamiast codziennego picia alkoholu. Kubuś górą. Michni, jeden z czołowych polskich graczy OSU, nadal rządzi na topowej scenie dzięki swojemu nieziemskiemu readingowi na Hidenie oraz za sprawą mocarnego single tapu. W tym roku Michni postanowił m.in. zainwestować w granie tech map, po czym zgarnął pierwsze FC na bardzo wymagających mapach jak D4 The Delta oraz hashtag 1F1E33 w wersji 00102G. Jednak to nie koniec. W 2022 roku Michni, pomimo nie skupiania się na standardowych PP mapach, zrobił 3 playe o wartości ponad 600 pp. Prawdziwy testament jego wszechstronności i nieograniczonych umiejętności. Ale to nie wszystko. Oprócz swoich umiejętności w rozgrywce solo, Michniemu udało się zgarnąć parę kolejnych badży z wielu prestiżowych turniejów, jak choćby z Retirement Tournament 2. Sukcesów nie można mu również odmówić podczas najważniejszego turnieju, czyli OWC. Tam Michni był głównym filarem drużyny, na przykład na no-modach trzecich. Ciężko stwierdzić, co Michni może nam zaoferować w 2023 roku, ale jedno jest pewne, legenda Adami Nexa przejdzie do historii polskich speedrunów Minecrafta. Na miejscu 5 w tegorocznym głosowaniu trafia Ypan, który po raz pierwszy pojawia się w tym zestawieniu i to z dobrego powodu. Jego umiejętności finger controlu, zdolność grania wymagających i długich map oraz imponujący poziom precyzji pozwoliły mu na zrobienie w tym roku wielu unikatowych skorów. Ypan w tym roku także rozegrał wiele turniejów, m.in. Big Mig Tour 2, na którym razem ze swoją drużyną zajął pierwsze miejsce i zdobył swoją pierwszą odznakę na profilu, oraz Mistrzostwa Polskich Forygitów, gdzie w grand finałach zagwarantował sobie pierwsze miejsce poprzez wygranie tiebreakera przeciwko BMG. Miał również okazję zagrać w polskim składzie OWC, po tym jak totalnie zdominował tryouty, zajmując na nich trzecie miejsce. Moim zdaniem Ypan w następnym roku nie przestanie nas zadziwiać swoimi umiejętnościami i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję znowu zobaczyć go w przyszłym składzie OWC. Łysy. Mowa oczywiście o Mastaszu, który słynie z pojebanego aima. Jest wybitnie konsistent, prezentując przy tym wyższy poziom niż inni top gracze, szczególnie na mapach o niższym BPM. Z takimi skillsetami jest on w stanie bez problemu stać skory na skomplikowanych flow aimówkach, dorzucając do nich jeszcze hard rocka. Jakby tego było mało, jest on również świetnym graczem turniejowym. Jego umiejętności readingu niskiego R wraz z hiddenem są zaskakująco dobre. Patrząc na jego skillsety i mapy, które zazwyczaj gra, wielu graczy boi się na niego pikować mapy readingowe, ponieważ są świadomi, że jego umiejętności readingu są usolidnione consistent aimem, przez co pojedynek na niego jest niesamowitym wyzwaniem. W tym roku również zdobył swój pierwszy zasłużony badge na koniokapie.
W 2022 roku postawił skory takie jak pierwsze w historii Hard Rock FC na Breaking Down, które dało mu 917 pp. Pojebany konsystencji score na Because Maybe Part 2 z tylko 8 misami i fenomenalnym accuracy, wynoszącym 99,47%. Pierwsze FC na Tinu Raretta Siure Ni Fukeru Homura. Jak to się kurwa czyta? Czołg FC na The Sun, The Moon, The Stars, Euphorii oraz Ikenai Borderline, które prawie było pierwszym SS na mapie. Mastaż już teraz ma ogromny potencjał, ale kiedy osiągnie stałą prędkość na BPM wyższym niż 210, to już będzie koniec dla jego konkurencji. In the world of Osu, there are always new players emerging, displaying their incredible skill and adding to the competitive landscape of the game. One such player is known as Ganahus. Ganahus is truly a prodigy of the game, displaying an incredible ability to consistently play up to 350 BPM jumps with such a big area at 122x74mm. He could currently be considered as one of the best aim players in the world. And along with his proficient control and his perfect ult skills, he consistently set top scores on the most demanding ranked aim maps. This is due in part to his outstanding reading, being able to play from very low approach rates to even up to AR 11, and he can also get great accuracy on OD 11. He managed to get into the top 50 global leaderboard in a span of 1,000 hours of playtime, which is rather low compared to other known top players, all thanks to his never-ending passion and hard work in the game. In addition to his raw talent, Ganahus has also demonstrated his prowess in competitive play. His performance in tournaments increased significantly in 2022, and he was even able to earn his first and second badges while also securing a spot in the Polish OWC team, where he played a key role in the team. As of present days, Ganahus achieved his first 1000 PP play after countless of chokes, getting 1029 PP on the ranked version of Dead to Me with an unbelievable 99.56% accuracy, beating Emmerich by 3%. This insane score is just one example of his proficiency in high BPM aim. His dedication he brings to the game makes it clear that he is a true contender for number 1 in Poland and a spot in the global top 10. ...2022 was a monumental year for Rapis, and Osu fans eagerly awaited for his scores each month. He consistently achieved incredible accuracy in all type of DT maps, whether they were DNB or finger control. His consistency and skills have proven time and time again that he deserves his spot among the best competitors in the game. Not only is he a high-level player, but he's also managed to keep up with the ever-accelerating fast improvement of the newer generation of players and continues to improve himself. In the later half of the year, Rapis went up against some of the top players like Malszewski and Gnahus in defense of his position as Poland's number 1 player, which he's held since late 2019. Despite facing stiff competition, Rapis performed admirably, achieving multiple 900s and a new top play of 987 PP on Finest Sky. Although this score has beaten up by a 999 PP score from Astella, Rapis was just a quarter PP away from achieving his first 1000 PP score. Given his impressive track record, we can expect to see Rapis compete at the highest level many more times in the future. It's worth noting that he has not reached a single digit in a while, but many fans believe that the curse will be broken down and he will once again achieve this impressive feat. Szafa, szafa gra!
Maleševský, the well-known Polish OSU player, has had an outstanding year in 2022. Maleševský set the first Polish 1KPP play on Kimi no Kyoku, a map that requires an insane level of finger control, showcasing his ability to play everything from slow consistency maps up to 270 BPM speed, which few are able to achieve. One of Maleševský's standout abilities is his impressive slider following ability, directly translating into his incredible aim control, which allows him to achieve 300s on some incredibly difficult slider section of maps. Maleševský's prowess with the hidden mode is particularly impressive, sometimes giving the feeling he has a number 1 on every single map in the game. He currently holds the BP record for this mode, achieved on Yomiuri by Riven. To top it all off, he placed second in the OSU community voting, only one step behind Emrek. Speaks for itself, huh? In 2022, Maleševský won an impressive 14 badges in a variety of tournaments, including Nix Winter Cup and Perennial. He also won a big amount of money in the Charlie's Perfect Math Class tournament, where he competed against some of the best players in the game, greatly contributing to his total earnings of around $7,000 in 2022. Maleševský's performance in the OWC this year was particularly noteworthy. He exceeded every single map in the qualifiers and consistently achieved higher than 99% accuracy, almost single-handedly placing his team in the 4th place, losing only to the USA. It will be interesting to see how Maleševský continues to push the boundaries of the game. One thing is certain, he has already proven himself to be a legend of OSU.